Cześć! Jakiś czas temu zrobiłem materiał o tych słuchawkach Yamra Elite 5. Tylko z tym, że ja je zaprezentowałem, pokazałem w ogóle taką prezentację, można powiedzieć, zrobioną. I powiedziałem, że zrobię drugi odcinek, a propos, gdzie się wypowiem, co sądzę o tych słuchawkach. Minęło trochę czasu, bo to są moje słuchawki, nie spieszyłem się, bo chciałem dokładnie je poznać. I powiem wam w tym odcinku mniej więcej, czym moim zdaniem się sugerować, dobierając takie słuchawki dla siebie. Dlaczego Yamra Elite 5? Je można kupić w granicach 400 zł. To są świetne słuchawki z dobrym ANC. Uważam, że od tego modelu wzwyż zaczyna się dobre, takie przyzwoite ANC. Czym wyższy model, lepsze ANC i ogólnie 400 zł wzwyż. Moim zdaniem takie słuchawki powinno się zakupywać. Tańszych nie brać pod uwagę. Chyba że szukamy słuchaweczek dla swojego dziecka, które ma 6-10 lat, żeby coś takiego kupić po prostu, bo chce mieć takie słuchawki. On nie zauważy, czy ANC, czy nie ANC. Po prostu chce mieć coś takiego, żeby sobie posłuchać, mieć coś dla kolegów i jako pierwsze słuchawki. Wtedy tak. Ale jak mamy starsze dziecko, czy dla siebie szukamy, przynajmniej 400 zł. Bo nie kupujemy słuchawek na miesiąc, dwa, tylko kupimy dobre słuchawki, mogą nam parę lat posłużyć. Ja osobiście nie rozważam wymiany, bo wiem, że one dłuższy czas pochodzą, jestem zadowolony. Chyba że będzie większy przypływ gotówki, ale to wtedy już myślę, że słuchawki z górnej półki. Jak już będą wymieniać coś, to już takiego naprawdę porządnego, zainwestować już w coś lepszego. Jak dziesiątki Yamry, czy zupełnie innych firm, które kosztują już ponad 1000 zł. Moim zdaniem nie ma co przepłacać. Wiem, że czasami można trzeba kogoś 500 parę złotych siódemki. Też bym rozważał. I jak chodzi o oznaczenia tych słuchawek, mamy od jednego i tam mamy te wszystkie modele. Piątki akurat nie mają, ale niektóre wersje mają jeszcze taką wersję Activity, jakoś tak, od aktywności po prostu nazwanym. Czym się różnią? One się różnią tym, praktycznie jedną rzeczą, że tu mamy takie normalne słuchawki tu z przyciskiem, a tamte są całe zagumowane. Otworki bardziej do takiego wyczynowego jakiegoś, nie wiem, biegania, sportu gdzieś, są dodatkowo jeszcze zabezpieczone. Więc tym się one różnią. Ponoć to nie wpływa na jakąś tam odbiór dźwięków, audio, tego, że one są takie zalane, albo jest tak nikła różnica, że praktycznie nikt tego się nie dostrzeże. Praktycznie to jest jakieś subtelne, a może się po prostu wydawać komuś. Tylko oczywiście te przyciski się gorzej, te się łatwiej wciskają, tamte może być troszeczkę ciężej, ale ze względu na to, że to są w ten sposób zrobione. Ale powiem szczerze, że ja w tych normalnie chodzi nawet w mrzawkę gdzieś, coś jest ok. Akurat Yamry piątki nie mają wersji Activity. Tej wersji takiej, tej właśnie ogumowanej, siódemki tam wyższe, ich a czwórki coś miały. Akurat piąteczki nie mają. Więc w ten sposób to wygląda. To chciałem o tym być ważne. Jak chodzi o użytkowanie. Wygodne, długo bateria wystarcza. Myślę, że 3-4 dni, tak po 2-3 godziny korzystając, to 3-4 dni spokojnie jesteśmy w stanie wykorzystywać, jak jedziemy w autobusie, zwracamy do pracy i to. Ja nie powiem dokładnie ile, bo ja mówię, potrafię mieć, są dni, że po 6 godzin, 7 godzin je w uszach mieć. Bo nawet jak na Chromebooku coś robię, sobie pracuję, mam założone i z nich dźwięk odsłuchuję. A propos dźwięku. Dźwięk jest piękny, super bas, elegancki, naprawdę porządne audio i przy dobrej muzyce, tak na przykład jak mamy Tidal albo Apple Music, bardzo ładnie to słychać. Na Spotify też jest elegancko, ale tam już jest troszeczkę na Apple Music, na Tidalu mamy trochę wyższe kodeki, trochę jakby wyższą jakość tego audio puszczoną.
Ale na przykład jak słuchamy podcastów, tego nie zauważymy różnicy, czy jest wyższy, mniejszy kątek. Raczej tego nie zauważymy. Chyba, że w jakichś specyficznych produkcjach, jakichś nietuzinkowych, gdzieś tam. Ale to przy takiej mowie. I czy film oglądamy, czy muzyki słuchamy, czy nawet ja się pokusiłem w nich je podpiąć do Windowsa, do komputera PC-ta i pograć sobie w nich, spoko. Naprawdę spoko gry, więc czy na telefonie. Warto tego typu kupić słuchawki sobie, korzystać dać na laptopie czy na telefonie, bo innej osobie nie przeszkadzamy raz, dwa, że podejrzewam, że tego typu słuchawki dają lepsze doznania akustyczne niż zbudowany głośnik. Niki w laptopach, chyba że jest z wyższej klasy, ale mimo to myślę, że porządne takie słuchaweczki jest ok. Na przykład ja już dostrzegam różnicę, jak na Chromebooku normalnie dźwięk jest taki płytki, tutaj jest rewelacyjny, naprawdę jest porządnie, wykorzystuje to, naprawdę się przyjemnie ogląda filmy czy coś tam, nie ma z tym problemu, czy na telefonie na przykład dźwięk. Ja sobie już nie wyobrażam bez tych słuchawek. Funkcjonować. Lubię i właśnie co jest fajne w nich, że one wygodnie leżą w uszach, mocno, pewnie, a zarazem ich się czuje, że one są, ale to nie drażni nawet po paru godzinach. Można się przyzwyczaić. Bo czuć, że mam, nie zgubiłem i jest w porządku. Czasami w upalne dni, czasami trzeba po jakimś czasie wyjąć, trochę się w uchu może podrapać, coś tam, bo spocą się, czy tam sobie przeczyć uszy, ale tak to jest ok. A to każde. ANC jest zadowalające na tym poziomie. Tu też bym nie oczekiwał nie wiadomo jakiego ANC, ale tu jest świetny. Na tą cenę naprawdę jest świetny. Będziemy gdzieś w autobusie jechać, czy gdzieś, załączymy sobie ANC, będzie ok. Gdzieś tam będziemy słyszeć dźwięki w autobusie, czy na jezdni, ale to minimalnie, będą przyjemne, delikatne, ale to dobrze nawet dla bezpieczeństwa, że jak włączymy ANC, będziemy głośno słyszeć, a jak włączymy ANC, jak to tam tak niweluje, że praktycznie aż będzie jak czkawka. Ale już jest, można nazwać, to jest taki poziom, że tutaj już jest świetny te ANC. Wiadomo, czym wyższy model, czym droższe, tym lepsze ANC, ale to po pierwsze te modele wychodzą, te nowe, drogie są najnowsze, gdzie zawsze są dopracowywane z modelu na model. Coraz lepsze te ANC robione i to jest o to chodzi. Więc ta technologia też się rozwija. Jak chodzi o rozmawianie przez nie, jest w porządku, naprawdę jest w porządku, czy w domu, czy na mieście. Nie ma z tym problemu, bo nieraz z tego korzystałem. Futerał jest bardzo fajnie przemyślany, możemy go ładować normalnie przez USB, ale ten model też ma ładowanie, bo tu mamy taki znaczek, nie wiem czy teraz widać, ale zapewne się za chwilę pokaże przebitka, na której będzie to dokładnie widać, i że jest ładowanie indukcyjne. Możemy położyć na ładowarkę po prostu indukcyjną i naładować. Piękna sprawa. To jest wygodne. Jak mamy takie ładowarki, bo telefon przychodzimy, po prostu kładziemy, zostawiamy do domu na chwilę, idziemy coś robić. To jest wygodne. Czy niektóre w samochodzie mają ładowarki. Jak jedziemy samochód, możemy sobie po prostu wrzucić, położyć tam do miejsca, gdzie mamy tą ładowarkę, też nam naładuje słuchawki czy telefon. Więc jest w porządku. Tym bardziej, że powerbanki już też mają indukcyjne ładowarki też. Pola, gdzie możemy przyłożyć i ładować. Więc ta technologia idzie do przodu. I tu chyba wszystko powiedziałem o nich. A jeszcze jak chodzi o korzystanie z połączenia, jakby nie korzystałem z tego. Ja to na razie miałem wyłączone, ja sobie to połączyłem
Nie korzystałem, nie bawiłem się jeszcze tym, żeby ze słuchawek korzystać. I chcę kiedyś zrobić ten eksperyment. Zobaczyć, ale to, jak mówię, to trzeba na spokojnie zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. To jest tylko ciekawostka na razie. To nie jest aż tak potrzebne, załóżmy, że mówimy, numer telefonu nas łączy. Ja tego tak bardzo nie potrzebuję, ale chociaż chcę to sprawdzić. Coś jeszcze powinienem powiedzieć. Co tutaj jest też dobre w tych słuchawkach? Wyjmiemy słuchawkę z ucha, od razu nam rozłącza. Wsadzimy słuchawkę do ucha, nam załączy film na przykład, czy muzykę. Są różne gesty, o których musicie sobie sami przetestować. Ja z tego akurat nie korzystam. Błąd załącz praktycznie. W ten sposób, bo ja mam audio już ustawiony, dźwięk mam stacjonarnie z telefonu, mam ustawiony tak jak trzeba. Bo niektórzy wiedzą, że ja mam telefon Samsunga. To dlaczego nie wziąłem słuchawek Samsunga sobie, Budsów na przykład? To też są świetne słuchawki. Można je połączyć z 2 urządzeniami pod warunkiem, że to są urządzenia Samsunga. Czyli tablet Samsunga i telefon Samsunga. A ja potrzebowałem połączyć telefon Samsunga i sparować Chromebooka. To jest tak, 2 urządzenia mogą być aktywne naraz, a w pamięci chyba jest też aplikacja cała. Świetne, bo ANC możemy załączyć, mamy takie dodatkowe profile jakby dźwiękowe, które ustawiamy. Fajnie zrobione, oprócz tego mamy takie dźwięki jeszcze, szum na przykład wiatru, deszczu, takie rekreacyjne, taki relaks. Ja z tego korzystam, czasami puszczałem sobie po prostu właśnie dźwięk deszczu, żeby się odprężyć. To też jest fajny ukłon. Tam też możemy sobie samemu regulować, więc ten cały dźwięk możemy sobie dostosować pod siebie. Prosta, wygodna, jasna aplikacja, przejrzysta aplikacja i myślę, że tu wystarczy, bo na niejednym filmie, niejednym artykule się bardziej wywożono na temat pewnie tej aplikacji już i tego się nasłuchaliście, jak oglądacie już któryś materiał. Jest ok. Bardziej się skupić na swoich doznaniach. Dobrze, jak mamy to omówione, to teraz chciałem tak króciutko wam powiedzieć, czym ja bym się kierował przy doborze takich słuchawek. Po pierwsze, bym sobie odpuścił słuchawki, które kosztują poniżej 400 zł. Bo jak szanujemy swoje pieniądze zarobione, to bym tak odpuścił. 400 zł uważam, że to nie jest duży pieniądz, jak kupujemy rzecz na dłuższy czas. Okej, każdy powie, są różne sytuacje, każdy ma w porządku. Jak mamy na słuchawki 200, żeby kupić, możemy to wpłacić, wziąć sobie na rat, na przykład na 10 rat po 20 zł resztę. Ja nikomu w kieszeni nie siedzę, tylko mówię, a 200 zł, to jest taka kwota, że nawet jak gdzieś nam podziękują, będziemy mogli sobie spłacić ostatnią pensję, weźmiemy i będziemy szukać roboty. Więc wyczyścić elegancko, to nie są duże i w ten sposób możemy sobie wziąć lepsze słuchawki. W ten sam sposób mamy 400 zł i lubimy słuchać muzyki, to możemy się zastanowić nad lepszymi modelami. Każdy sobie dobierze pod siebie. To tak, 400 zł wzwyż, po pierwsze, jakie byśmy raczej nie wzięli na tą chwilę, jak patrzyłem, będą ok. Te są fajne, bo nie mają tych pałączków, tylko są takie w całości włożone, elegancko siedzą i są wygodne. I to jest ciekawe, tylko tak napomknę jeszcze. Jak mamy włożone te futerał, chwytami, też mówimy tamtym materiał, w ten sposób jak chwycimy, intuicyjnie wsadzimy w ucho te słuchawki. Bo jakoś inaczej, jak chwycimy sobie inaczej, będziemy się męczyć z tym i się tylko denerwować. Tak jak mamy, chwytamy w ten sposób i wkładamy intuicyjnie. Tak samo z tej strony. To samo i one już dobrze leżą. Prosto, wygodnie. Więc ergonomia ich jest bardzo fajna właśnie. Dlatego ja ogólnie Yamry polecam. Ale każdy sobie pod siebie dobierze. To jest jedna rzecz. ANC właśnie, żeby było przyzwoite. Od 400 zł wzwyż można powiedzieć, że już jest przyzwoite. Czym wyższa cena, tym jest lepsze. Patrzymy też, jakie kodeki obsługują. Mamy po 400 zł te słuchawki. Warto by zobaczyć, które z nich obsługują jak najwięcej kodeków audio. Żeby to też było w porządku. Te są
w porządku. To dobrze by było zobaczyć, ile na baterii wytrzymują. Każde mają futerałko, też zobaczcie, jak on wygląda, w jaki sposób. Są takie futerałki, są płaskie, takie płaskie, żeby on też był wygodny do kieszeni, do tego, można też tym się sugerować, ale ogólnie teraz na rynku te co są, wszystkie są w porządku. Kiedyś to były jakieś takie wynalazki dziwne, jakieś tuby okrągłe, to zobaczyć, jak to wygląda, żeby to też było wygodne w korzystaniu. Nam przeważnie wytrzymują te słuchawki po 2-3 godziny dziennie korzystając, albo 6 dni, bo tu jest akumulator wbudowany, który naładowuje te słuchawki i praktycznie jak korzystamy 2 godziny, włożymy, za 20 minut mniej więcej mamy doładowane słuchawki na full. Więc jak gdzieś tam włożymy do kieszeni, trochę pokorzystamy, pójdziemy coś załatwić, wyjmiemy to, zawsze one będą sprawne. Dlatego jak się na przykład tutaj w przypadku tych słuchawek, jak się pali żółta lampka, trzeba podpiąć, podładować ten futerał po prostu. Pokazuje też nam na telefonie normalnie załadowanie słuchawek, tego futerału. To jest wygodne. I trzeba zobaczyć, do czego potrzebujemy te słuchawki. Jak używamy dużo sportu, takich rzeczy, możemy wziąć te Activit, na przykład tą wersję sobie. Jak gdzieś tam na rowerze pojedziemy, to sobie pójdziemy pobiegać na chwilę. Jest ok, ale jak jesteśmy dużo na siłowni, gdzieś tam, może warto było właśnie te Activit wziąć słuchawkę. Yamry 5 nie ma. Jest 4, potem właśnie 7, tam wyższe te modele. Więc i one są przeważnie chyba około 100 zł droższe. Yamry są bardzo ciekawe modele w ogóle słuchawek, w dobrych cenach, fajne słuchawki. I ja chyba przymiałem, że zostanę, chyba że kiedyś mi gdzieś tam lekko nie będę miał gotówki, to wtedy pomyślimy o innych, ale też powyżej 1000 zł Denonach czy innych, jakichś takich jeszcze z górniejszej półki. Tylko Denony na przykład są takie, że są też douszne, ale mają takie krążki i kółka na wierzchu. To są z górnej półki, to są, ale to już są inne rzeczy. Nie wiem, czy na przykład bym nie wziął wtedy najwyższego modelu Yamry po prostu, z tego jak mam już te słuchawki. Moje zdaniem najwygodniejsze, tak to bym powiedział. Więc macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Odpowiem, powiem co i jak to wygląda, bo mogłem czegoś tutaj nie powiedzieć, co was by interesowało. Szczerze, piszcie śmiało. Na każdy komentarz mądry dotyczący tematu odcinka staram się odpisywać. Na razie, cześć, pa.